Jak mówiłem wcześniej w internetach, to szykuje się bardzo gorąco. Nie, ale mogę Ci włączyć. I przerwy. Czy to mi tu przerywasz? Chyba najgrubsza premiera streetowego auta 2025 i już jest pozwolenie na to, żeby coś pokazać i to jest właśnie oto ten projekt. Tu jest ten pan odpowiedzialny za budowanie tego pojazdu, tak? No. I teraz proszę ja Ciebie, jakbyś tak miał opowiedzieć krótko, zwięźle na temat co, jak, po co, dlaczego i czemu tak drogo? Dlaczego? Nie wiem. Coś takiego w tym stylu muszę powiedzieć, że dla klienta jeszcze to jest pierwsza rzecz, że tak mocno coś buduje i żeby jeszcze tak było i na końcu jeszcze tak jest powiedziane, że wolno mi robić co mi się chce w tym aucie. Ma być jak najlepiej i wszystko ma być i jak najgrubiej. No i to tak, zobaczymy co z tego będzie, ale z tego co wygląda będzie waga bardzo, bardzo niska na streetowe auto. Moc będzie tam ponad 2000 koni. To fajnie, że dostałeś taką wolną rękę. Dla Ciebie to chyba fajnie. Tak, to jest najlepsza robota, bo się wtedy chce. Nie musisz wszystkiego się pytać, niektóre rzeczy się pytam i trzeba obgadać, bo w GTR naprawdę bardzo wszystko jest bardzo drogie, a temu klientowi chce się właśnie bardzo, bardzo fajnego GTR-a mieć, dlatego no. Duże sprężarki mamy, Precision, NextGen 72-75. Ta jedna sprężarka, ale na tych sprężarkach na metanolu robią tak chłopaki na 2500 koni na kołach w GTR-ze. My przez to, że to auto w Streetie będzie jeździć, jesteśmy zlimitowani na etanol, na E85. Będziemy też na E85 V-Power jeździć, bo to lepsze jest, żeby jak najwięcej mocy dostać, żeby jak najbardziej, żeby to funkcjonowało. Intercooler normalnie niewodny, to jest największy co można włożyć w GTR-ze. On jest 15 cm, to jest taka ręka mniej więcej. Drive mamy, silnik jest ten sam, dokładnie ten sam co u mnie w GTR-ze jest. Byle 4,3 litra silnik, największa opcja tego silnika jaka jest, którą on dostanie. Skrzynia biegów dostaje, ta skrzynia biegów w tym aucie co będzie tak jak ona będzie w tym zbudowana, z tym co jest w środku, wszystko do cona. Będzie też miał ten nowy gearset włożony, się nazywa Insane. On nie jest jeszcze wolny do sprzedaży, tylko dla dealerów i nie dla których aut jakby trzeba powiedzieć co się buduje, ale dla nas nie był żaden problem w tym. I co w nim, w tej skrzyni będzie fajne, znaczy na pewno będzie super wyglądać, czy na końcu to coś da, czy przez to będzie ta skrzynia lepiej funkcjonować, czy nie, jest to, że dokładnie cała obudowa tej skrzyni, wszystko, jest wszystko byle wyfrezowane. Okej. Czyli taki modyfikacja, która często Taka w seryjnych GTR-ach się poddaje, nie? Tak, to jest dopiero taka firma to zaczęła robić, my będziemy jako pierwsi co to dostaniemy. Czy to na końcu coś da, czy nie, zobaczymy, bo normalnie ten GS, co jest włożony, ten Insane, on naprawdę już bardzo, bardzo dużo dał, bo w tych bardzo mocnych GTR-ach się dużo, tak? Bardzo biegi się urywały, ale to w GTR-ach tylko po 3500 koni, że my tylko będziemy tu około 2000, 2100, 200, może 2300 jeździć, jak zobaczymy co wyjdzie na kołach, to i tak, żeby to safe wszystko było, żeby najmniej u starych było, a skrzynia GTR-a to zawsze jest. Okay. Jak to śmiesznie brzmi, nie? Że jeździły GTR-y po 3500 koni, a tu tylko będzie 2500 koni, nie? No nie, 2500 by było super, gdyby było, ale nie czyli będzie koło dwóch pewnie. Ja czuję, że jakieś 2200, coś takiego, może, mam nadzieję, że zrobimy, zobaczymy. Tak jeszcze ja zauważyłem, mamy tak, tytanowe, to są wloty powietrza do turbosprężarek, tak? To są wloty powietrza, 102 mm. Okej. Kolektory mamy owinięte, tam widać coś z tyłu, aluminiowe rury. Jak wspomniałeś, ten samochód będzie jeździł w streetie, więc robisz go tak, żeby spełniał regulamin klasy street. Właściciel tego pojazdu chce... Tak, ja mu powiedziałem co potrzebujemy, powiedział radio musi zostać, żeby grało. Ma, nawigacja też zostaje, kamera nawet do tylnej jazdy też została. Z wagą idziemy jak najbardziej na dół, zmieniamy wszystko,
co idzie, żeby z wagą tylko zmienić, żeby w regulamin się też włożyć. W GTR jest to fajne, bo w klasie Street zawsze wolno wszystko to zmieniać, jak w tym samym modelu coś, na przykład tylnia klapa była z karbonu montowana, to można z karbonu założyć, a że te auta GTR jako Nismo jeździły, to one miały wszystko z karbonu, prawie miały zderzak przód, tył z karbonu, błotniki z przodu, maska, dach, tylnia klapa i spoiler tylny z karbonu, że jakby to można nam to zrobić, a myśmy tylko zmienili tą tylnią klapę na karbon i w środku ścianka pomiędzy bagażnikiem a przestrzenią pasażerską. Zmieniliśmy z karbon i ta też jest oryginalna w jednym Nissanie GTR-ze. Ich jest bardzo, bardzo mało na świecie. N-Tune czy Z-Tune czy coś takiego się nazywa. Wygląda jak Nismo, ma większy spoiler z tyłu, jeszcze z przodu nabodnika ma takie dwa spoilery. I tam jest karbonowe. I tam jest właśnie karbonowe, ale żeśmy ją zmienili. No i zmieniam naprawdę wszystkie śruby, co idzie w tym aucie, co nie są od zawieszenia czy coś takiego, są zmieniane wszystko na śruby titanu. Mocna waga, mocna walka z wagą tam, gdzie wolno. Tam, gdzie wolno, tak, żeby jak najlepiej wyszło. Z przodu karbonowe hamulce mamy, z tyłu też mamy. Zawieszenie ma całkiem zmienione wszystko, a wszystko na Uniball zrobione, żeby jak najwięcej trakcji mechanicznej dostać w tym aucie, bo trakcji w Polsce tyle nie ma, to trzeba ich szukać, dlatego szukamy w ten sposób. No i klient też chciał, żeby to auto było street, żeby w środku też wyglądało street. Ja powiedziałem, że to auto będzie też bardzo, bardzo szybkie, że musimy coś dla bezpieczeństwa zrobić, dlatego też od razu spadochron z tyłu dostał i żeśmy mu klatkę z chromoli została wspawana całkiem. No i przez tą klatkę było bardzo, bardzo dużo roboty, bo on powiedział, że to auto ma w środku wyglądać jak normalny GTR i chce wszystko w alkantarze mieć. To znaczy, najpierw robiłem wszystkie boki, dach i wszystko w alkantarze żeśmy robili, zakładali to, dopiero wtedy żeśmy klatkę wspawali, bo jak wspawasz klatkę, to tego nie wyciągniesz, nie włożysz z powrotem. Okay. I żeśmy klatkę też w alkantarze od razu zrobili i wszystko naokoło też. Że auto będzie naprawdę jak GTR streetowy, coś mi się wydaje, w tym co żeśmy tu zrobili, to jest chyba jedyny tak zrobiony chyba na całym świecie. Nie znam innego, że naprawdę tyle upgrade'ów i takich rzeczy, co tu jest zbudowanych, że takiego jeszcze znam. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem pytać, jak oceniasz postęp tego Nissana na podstawie tego, co możemy zobaczyć? Ale w Europie na 100%, jak normalny GTR, coś takiego na 100% nie ma. Na świat się popatrzeć. Chyba, że ktoś się nie pochwali w internecie. Chyba, że ktoś się nie pochwalił, że coś nie wiadomo, ale tak naprawdę to... Bo naprawdę muszę powiedzieć, auto jest naprawdę wyjebane. To dla Ciebie to też jest taki motywator do tego, żeby przy nim działać? Kocham. Napędza Cię do działania? No tak, no bo to też reklama firmy. No tak. Tej firmy. No, to będzie jeszcze wszystko rozbierane, tylko teraz jeszcze silnik dam jest założony, żeby rury wszystko wyspawać, zrobić, to wszystko jeszcze do proszkowania idzie, żeby było na czarno, bo my chcemy wszystko, żeby jak najbardziej na czarno było. Kiedy wyjedzie? Słyszałem, że ma wyjechać w kwietniu. Którego? Tego roku. No 27, nie? Aha, na rozpoczęcie. No, tak jest plan. Okej. To masz co robić, masz... Tak. Bo w innym materiale, który się ukaże za jakiś czas, Paweł opowiadał o swoim GTR-ze i mówi, że chce przyjechać na Dorslammers, a jeszcze tam jest coś do roboty. Tu ma jeszcze wcześniej te deadline, więc kurczę, nudy nie będzie. Tak, tam jeszcze inny GTR stoi, którego muszę jeszcze złożyć, tu jeszcze jeden stoi. Nadgodziny się szykują. Ja codziennie 12-13 godzin tu pracuję 7 dni. Niedziela, sobota zawsze. To lubisz to? No lubię. A jak idzie, to sobie długi weekend robię, gdzieś jadę czy coś, a tak to cały czas pracuję. No i czas. A że w tym roku cały sezon będę jeździć i na zawodach sam, to przez co jest naprawdę dużo więcej roboty. Czyli teraz gonisz? Teraz gonię, tak, bo 27 kwiecień tydzień później jadę z innym klientem na Half Mile z tym zielonym GTR-em. 18 maja Anglia. Tak jest. Że co chwilę coś A potem wyjdzie w praniu. Tak. Zobaczymy co. Jeszcze ciężarówką wszędzie jechać, znaczy do Anglii jadę tylko ciężarówką, z tym do Polski nie jedziemy ciężarówką.
inaczej go zawieziemy, bo to ja nie ogarnę wtedy. Ja jak się dowiedziałem o tym Nissanie, to na początku tak, bo takich informacji w internecie krąży, że ktoś coś będzie budował, że ktoś coś będzie ściągał, dużo się przewiela i powiela takich informacji, dużo plotek itp. itd. Ale jak już gdzieś tam dostałem zdjęcia takie z pajfoty, że coś takiego faktycznie się dzieje, no to już było, morda się cieszy, bo ja bardzo lubię jak się pojawiają nowe projekty i to jeszcze takie grube projekty. I to, że w ogóle dostałem możliwość przyjechania, pozdrawiam właściciela i za to, że ogarnął całą logistykę tu, że ja tu mogłem przyjechać i wszystko ogarnął i naprawdę dzięki. To jeszcze wam tu opowiem, bo tak, grube hamulce, jak widzicie. Mamy karbon, tak? Tak. Karbonowe. Z tyłu nie, z tyłu jeszcze jest seria, bo cała oś jest z tyłu, wszystkie sanki, wszystko jest, cała geometria jeszcze jest seryjna. Znaczy geometria zostaje jakby seryjna, ale będzie wszystko Uniball i Titan i... Okej. Ja chciałem pokazać środek, bo tak, środek się jeszcze buduje. Tu jest trochę ciemno, ale mamy tą alkantarę obszytą fajnie żółtą nicią. Wszystko jest tak jak było powiedziane, musi spełniać regulamin klasy Street w Polsce. I jest klatka, głośniczki, bossa, wszystko zostało. Tu jeszcze te wpadną brakujące elementy. Tu mamy karbonik, żeby dupą nie ocierać alkantary, ale jest czad, wszystko fajnie, kurde, dbało się o takie szczegóły, to jest... Dywan będzie wszystko pokładane jeszcze w aucie, że muszę tablicę rozdzielcą wyciągnąć z powrotem, z deskę wyciągnąć, kable porobić. On też display ma włożony, Moteka, bo on wszystko na komputerze Moteka będzie jeździć. Z PDM i znaczy cała obsługa auta będzie przez Motek robiona. Nitro będzie? Tak. Będzie. Nie wiem, czy będziemy potrzebować, ale założymy. Okej. Żeby sprężarki lepiej stawały. Będziemy lepiej mieć niż Tak, niż ma zabraknąć, to się zgadza, nie? To się zgadza. Ale idę jeszcze z tamtej strony zobaczyć. Ja pierdziule, normalnie mamy mocowanie na spadochron. Jedno co zostanie tak jak jest, to jest bagażnik. Zostanie tak, bo tu będzie jeszcze odma duża zrobiona od silnika i od dry sump. Nos przyjdzie z tyłu i przyjdą jeszcze taki duży sterownik pomp paliwa. To potrzeba, bo bardzo dużo prądu też potrzebuje. A tak to zostaje tak. A to jest ekstra na speed tak zrobione, że tu mamy dziurę od dołu, od środku. Tu mam taki quick release, który mogę wyciągnąć i mogę to ściągnąć. I nie podpadnie na ulicy. I nie podpadnie na ulicy. W ogóle powiem wam, że ten żółty kolor w rzeczywistości jest jeszcze lepszy niż go widać na zdjęciach, na filmach. Jest petarda, ale no... Bo drzwi są seryjne, tak? Tak, wszystko seryjne zostało. Żeśmy ekstra chcieli, żeby seryjne wszystko... Chcieliśmy, żeby ekstra wszystko seryjne w aucie zostało, żeby ten GTR w tym roku wyprodukowany został jako seria oryginalny jakby. Bardzo dużo rzeczy żeśmy nowych kupili do tego auta, żeby dobrze wyglądało wszystko, a nie było... No nie, no tak jak wspomniałem, jest dbało się o szczegóły, fajna kierownica. Tak, no jest quick release takim specjalnym z Autosport. Widzisz? I urwał. Nie, żeby wygodnie się wsiadało, wysiadało. Właściciel rosły człowiek, to musi mu być wygodnie. Szok, dla mnie szok, petarda. To co w ogóle zobaczyłem jest super. I taka informacja, to będzie rywal Patryka Walkę. 8.4 rekord polski w klasie street, pojechany w Pile. Jak wiemy, piły na razie nie ma i jest problem co, gdzie i jak, ale właściciel będzie bardzo mocno walczył o to, żeby było szybko i dobrze, no bo chodzi o to, żeby przybywało takich projektów, żeby to wszystko ewoluowało i nakręcało rywali między sobą, żeby budować jeszcze szybciej, jeszcze mocniej. Tak jak w przypadku Diesli FWD, nie? Jak Rafał pojechał rekord Europy, potem Zeze mu odebrał, Rafał coś przebudował, teraz znowu będzie budował. Niby już rok temu doszedł do ściany, a jeszcze coś tam zbudował, więc na tym to polega, żeby zawodnicy sami się nakręcali tym, co budują. Fajnie. Jeszcze o kołach nie powiedzieliśmy. No czekaj, koło zaś ci dam, a jeszcze chciałem ci zawieszenie pokazać, bo z przodu już tak, z przodu jest złożone. To jest wszystko frezowane, to jest wszystko billet. Wszystko na Uniball. Okej. Żeby... Jest lżejsze też parę kilo niż od serii.
i za to jest dużo mocniejsze. Tam to koło ani nie będzie się, może milimetr będzie się ruszać, bo jak w ogóle. Ja czuję, że w ogóle nie będzie się ruszać. No nie, że będzie cały rozebrany, będzie jeszcze malowana, komora silnika będzie malowana, jeszcze wszystko, dół jeszcze będzie czyszczony. A tu też widzisz, tu też ma bylet, wszystko. Będzie na grubo zabawa. No. Będzie dobrze. Widzisz, że też wszystko tutaj. Wszystko bylet. Będziesz tym też się przejedziesz, czy ci nie pozwolą? Nie, ja muszę też tym jeździć, bo ja muszę na auto jeszcze wystroić i muszę to auto też przygotować, wszystko i... No tak, masz doświadczenie w tym, nie? No. No i Nissan wraca na dół i uważam, ja nieskromnie, swoim zdaniem, że to będzie... Słyszałem o wielu, słyszałem o paru projektach, które mają się pokazać w tym roku. Ja im nie ujmuję, że nie będą grube, że nie będą fajne, bo będą, ale no tak etap tego, co zostało kupione i co zostało zrobione i o co to chce walczyć, to tutaj uważam, że to jest naprawdę rodzynek w streetie pojawi się i fajnie, no. Ja jestem zajarany. Zobaczymy, co to pojedzie. Będziemy bacznie obserwować. Jak wiemy, już pewien GTR się pojawił w Polsce. Pozdrawiam Piotra i niestety mu się nie udało wystartować 1600 koni GTR-em, urwał napędy w pile i tyle się skończyło. Nie wiem, jaki by pojechał czas. Tutaj to jest bardziej przygotowane pod 1/4 mili i myślę, że będzie grubo. Czy będzie rekord? Nie wiem. Życzę właścicielowi rekordu. Nie tak, że nie lubię Patryka, bo Patryka bardzo lubię, ale uważam, że bicie nowych rekordów to jest podnoszenie poprzeczki konkurencji i dumanie nad tym, żeby było jeszcze szybciej, więc każdy będzie z tego chyba czerpał frajdę. I tym miłym akcentem kończę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. A może coś powiedzieć na koniec? Sorry za mój zły polski, ale za długo mieszkam w Niemczech już. Dzięki. Było dobrze. Nara. Hej.